Cześć, witam Was Asia, oglądacie kanał On Table. Dzisiaj zapraszam na dość długo przez Was oczekiwaną recenzję wielkiego pudła, czyli na moim stole wreszcie The Age Downfall. Dzisiaj startuje kampania tej gry na Kickstarterze, a ja chcę się podzielić swoimi wrażeniami z rozgrywek. Chyba najwyższa pora, więc startujemy. Całkiem możliwe, że patrząc na tę grę pomyślicie to samo co ja, czyli wielkie pudło, dużo elementów, sporo figurek, na planszy będzie się dużo działo, czyli skomplikowana, złożona, ciężka gra. Otóż nic bardziej mylnego. Zasady tej gry są tak przystępne, klarowne, tak proste, że bez kłopotu wprowadzić możecie nawet okazjonalnego gracza, nawet osobę, która nigdy wcześniej z planszówkami nic nie miała do czynienia i bez kłopotu sobie poradzi. Niewątpliwym atutem tej gry jest jej instrukcja. To, w jaki sposób prezentuje zasady, reguły tej gry, to jak wręcz prowadzi nas za rękę, obcowanie z nią to jest naprawdę czysta przyjemność. Już pomijam kwestię wydania, to, że jest świetnej jakości papieru, to, że ma bardzo ładne grafiki, to jest dodatkowa przyjemność, ale prostota przedstawionych zasad, przystępność, klarowność wszystkich opisów dotyczących reguł tej gry powoduje, że jeszcze łatwiej nam wejść w nią i rozpocząć rozgrywkę. Ja wciąż się zastanawiam, jak udało się twórcy zebrać w te proste, przystępne, naprawdę bardzo łatwe zasady tyle mechanik. Mamy tutaj ich całą listę, bo poza przemieszczaniem się po planszy, poza zdobywaniem tam przewagi, poza deck buildingiem, poza zarządzaniem kartami na swojej ręce, mamy jeszcze mechanikę rzutów kośćmi, mamy jeszcze storytelling, będziemy tutaj kooperacyjnie, przynajmniej możemy kooperacyjnie grać. Lista mechanik jest naprawdę bardzo długa i to, co jest niesamowite, to to, że nie ma tutaj lepszej i gorszej mechaniki, nie ma mechaniki, która dominuje, nie ma ważniejszej albo mniej ważnej. One wszystkie świetnie ze sobą współpracują, one się świetnie zazębiają, to wszystko działa, to tworzy super całość i zamknięte jest w przystępne, przejrzyste zasady. Skoro wspomniałam o mechanikach, zatrzymam się chwilę przy deck buildingu, chociaż wcale to nie jest najważniejsza, a już na pewno nie jedyna, jak słyszeliście, mechanika w tej grze. Natomiast bardzo ważne jest budowanie tutaj talii, zresztą jak mnóstwo innych rzeczy. Ta gra nagradza, premiuje gracza za znajomość kart. Ja myślę, że można powiedzieć, że moc ukryta jest tutaj i zaklęta w kartach. Im lepiej znamy karty swojej rasy, swojej frakcji, tym lepszą talię zbudujemy. Im lepszą talię zbudujemy, tym bliżej nam do zwycięstwa. A jeszcze jeśli znamy dobrze karty naszego przeciwnika, bo przecież możemy tymi frakcjami grać dowolnie. W każdej rozgrywce możemy sobie nasze drużyny zmieniać, możemy wybierać sobie inne rasy, więc będziemy znać te karty i będziemy się bardziej wgryzać w tę grę, poznawać ją. To dostarczy ona nam dodatkowej głębi i budowanie talii jest tutaj czystą przyjemnością. Dla osób, które czerpią z tego radość, które lubią budować, które potrafią to robić, myślę, że ze spokojem gra sprosta ich oczekiwaniom, a dla tych, którzy chcą się tego budowania nauczyć, to też jest świetna możliwość, bo The Age ze swoimi dużymi pulami kart do każdej frakcji daje mnóstwo możliwości. To w momencie, kiedy przygotowujemy grę, kiedy wybieramy sobie te kilkanaście, kilkadziesiąt kart, zasiadając dwie osoby, wybieramy 25 kart, 15 przy rozgrywce 3- i 4-osobowej, wybieramy te karty z dużej puli, to jest moment, kiedy planujemy, kiedy zaczynamy rozkminiać, zaczynamy myśleć taktycznie, zaczynamy tą naszą strategię wprowadzać w talię. I czy będzie ona skuteczna? Za chwilę w rozgrywce okaże się to, co się wydarzy na planszy i od naszych decyzji, od naszych wyborów, od tego, jakie karty do tej naszej talii wybierzemy sobie, będzie zależało to, co wydarzy się na planszy.
Świetne w tej grze jest to, że im bardziej będziemy się w rozgrywkę wgryzać, poznawać karty, tym więcej będziemy kombinować, będziemy budować sobie te talie na nowo, będziemy testować nowe ustawienia, dodawać, ujmować karty i w zależności od tego, jaki przeciwnik będzie po drugiej stronie planszy lub przeciwnicy, to będziemy sobie modyfikować te nasze bazowe deki i to dostarcza naprawdę mega przyjemności. Bez wątpienia to od naszych wyborów będzie zależało to, co znajdzie się na naszej ręce, to jakie karty dociągniemy i w konsekwencji to, co będziemy mogli zrobić. Im więcej powielimy sobie kart, tym bardziej zwiększymy szansę na to, że szybciej ta oczekiwana akcja pojawi się na naszej ręce, czyli będziemy mogli ją wykorzystać. I tak naprawdę mamy tutaj bardzo duży wpływ na to, jak potoczą się losy naszych jednostek, chociaż oczywiście gracz z drugiej strony, czy gracze z drugiej strony będą nam skutecznie to stopować, bo to jest gra pojedynkowa. Każdy chce tutaj wygrać, każdy chce tutaj jak najszybciej zdobyć punkty zwycięstwa albo po prostu zniszczyć przeciwnika. Bez wątpienia to bardzo dynamiczna gra. Tutaj od samego początku będzie dużo akcji, będzie cały czas się coś działo, no bo w końcu to jest pojedynek, tak? Bez względu na to, czy siedzimy przy stole we dwójkę, czy w trójkę, czy w czwórkę, będziemy nastawieni na atak. Będziemy nastawieni na to, żeby jak najszybciej przeciwnika zaatakować, nim on to zrobi, żeby przeciwnika po prostu zniszczyć. I dla mnie The Age jest grą, która jest pomiędzy typowym bitewniakiem, gdzie my z tymi miarkami tam po tej planszy musimy rozmierzać, żeby te wojska przesuwać, a pomiędzy planszówkową grą pojedynkową i całe te mierzenie w bitewniakach, które mnie osobiście, przepraszam, trochę nudzi i nuży, świetnie jest tutaj zastąpione. Czymś niesamowicie proste rozwiązanie, a działa. Na planszy mamy heksy. Z tych heksów złożone są większe przestrzenie, nasze pola, o które się przemieszczamy. Mamy proste, klarowne zasady poruszania naszymi figurkami po planszy i tyle. I to działa, i to funkcjonuje, i nie potrzebujemy do tego żadnych miarek. Świetnie. Trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że na pewno nie jest to gra dla osób wrażliwych. Dla osób, które no tam trochę negatywnej interakcji to jeszcze w grze wytrzymają, ale tak za bardzo nie lubią, nie, to nie siadajcie, nie psujcie sobie innym zabawy. Tutaj negatywna interakcja jest wlana w tą grę. Tutaj cała ta gra to jest potężna dawka negatywnej interakcji i ponieważ ja bardzo lubię negatywną interakcję w grach, bardzo zawsze szukam, to tutaj super mi się grało. Do tego mój team, z którym najczęściej gram, też lubi takie klimaty. Też chłopaki lubią negatywną interakcję, generalnie lubią akcję w grze i The Age absolutnie sprostał naszym oczekiwaniom. Tutaj nie ma miejsca na obrażanie się, tu nie ma miejsca nawet na otarcie łez, bo od razu chce się zrewanżować. Przegrałam, wygrałam, nieważne, chce się grać w tę grę znów, chce się sprawdzać inne rasy, chce się nową taktykę opracować, albo na tej starej, tu się naprawdę chce wracać. Tu jest tyle wrażeń, tu jest tyle emocji, tych negatywnych, czasem człowiek się strasznie złości, ale to jest cała esencja tej gry. Bo my się tutaj napadamy, my się tutaj mordujemy, my jesteśmy z góry nastawieni na atak, na to, żeby przeciwnika zniszczyć i zrobić to jak najskuteczniej, jak najszybciej, zanim on zrobi to nam. Tu nie ma miejsca na klasyczny kobiecy foch, tylko tu trzeba działać. Tutaj absolutnie jeden mały, drobny błąd i wierzcie mi, że przeciwnik to bez skrupułów wykorzysta. Wielkie pudło w końcu musiało pomieścić wiele możliwości, dużą dawkę emocji i tak dokładnie jest. Możliwości w tej grze mamy ogrom. Pomijam już kwestię, że możemy grać pojedynek, czyli 1 na 1. Możemy grać w 3 osoby, możemy grać w 4, też w wariantach wszyscy grają naprzeciw siebie albo gramy w parach. Możemy grać kampanię, możemy grać wersję solo. Jezus, do kampanii jeszcze nie doszłam. I skoro mówię o wariantach rozgrywki, powiem od razu o skalowalności, ponieważ tak, rozgrywałam tę grę w 2 osoby, w 3 osoby, w 4 osoby i bez wątpienia najlepiej grało mi się w 2, bo to takie typowo pojedynkowe nastawienie i ona tutaj spisała się w 100%, 200%, świetna. Natomiast najsłabiej w tym porównaniu wypadła rozgrywka 3-osobowa. Nie mówię, że była bardzo zła, że do niczego, natomiast
skalowała się najsłabiej. Tak, grało mi się najsłabiej, tu było najmniej tych emocji. Przy 3 graczach rozkładamy planszę tak jak dla 4, czyli dokładamy tą drugą część i według mnie jest trochę za dużo przestrzeni. Nie ma tej ciasnoty, nie ma tej atmosfery takiej bitwy, takiej bliskości. To wszystko się trochę tutaj rozłazi. Są też emocje, jest też fajnie, ale jakbym miała wybierać, to zdecydowanie wolę usiąść 2 niż brać 3 osobę do kompletu. Jak jest z losowością w tej grze? To typowy Ameritrash, są kości, więc i jest losowość. No oczywiście występuje ta losowość też przy dociąganiu kart na naszą rękę, ale mamy bardzo, bardzo duży wpływ na losowość w tej grze właśnie. Zarówno na losowość w rzutach kośćmi, jak i tym bardziej na losowość w kartach. W końcu to my budujemy talię i to od nas zależy, jak sobie ją ułożymy. Czy damy więcej kart, których oczekujemy, które chcemy, żeby szybko nam przyszły na rękę. Oczywiście później możemy sobie tą talię zaśmiecić w ten sposób, ale to już właśnie jest nasze taktyczne myślenie i przygotowanie strategiczne do rozgrywki. Natomiast jeśli chodzi o kości, ja nie lubię strasznie w grach, kiedy od mojego rzutu kośćmi zależy, ile obrażeń zadam i czy w ogóle je zadam. Mam naprawdę wielkiego pecha przy rzucaniu kośćmi. Oczywiście wiem, że to losowe, natomiast nie lubię. Ale w tej grze poprzez wprowadzenie prostego mechanizmu, tak samo jak przełożenie tych heksów na planszę, tak tutaj poprzez prosty mechanizm zniwelowano w dużej mierze tę losowość. Oczywiście wciąż rzut jest losowy, wciąż może wypaść słaby wynik, ale na każdej kości mamy 2 ścianki, które dają nam możliwość przerzucenia wyniku, więc możemy jeszcze raz spróbować, może się uda, może tym razem wyskoczy ta 6. A po drugie, jeśli nas stać, czyli mamy znów kryształ, odpowiednio zarządzaliśmy tą swoją walutą, możemy sięgnąć po lepszą kość, czyli czerwoną. I już zwiększamy sobie szansę na wyrzucenie lepszego wyniku, a więc tej 6, a nie 4 jak przy kości żółtej. Wpływ na losowość naprawdę spory w tej grze. I tak samo jak jest dużo mechanik, które występują w tej grze i one są ze sobą świetnie połączone, działają jak takie dobrze zazębiające się trybiki, to w samej rozgrywce też nie możemy się nastawiać na jakieś 1 czy 2 rzeczy, tylko na wszystko trzeba zwracać uwagę. Trzeba dobrze zarządzać kartami na swojej ręce z tej zbudowanej talii, czyli wcześniej dobrze ją sobie zbudować. Trzeba wgryźć się w tą grę, trzeba dobrze znać rasę. Im lepiej znamy też przeciwnika, tym większą głębię sobie wyciągniemy z tej rozgrywki. Trzeba zwracać uwagę na to, czy mamy kryształy. Trzeba zwracać na to uwagę, kiedy gracz zagrywa fazę turę pasywną, kiedy aktywną, jak to wygląda w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili na planszy, jakie jest rozstawienie, gdzie są źródła pozyskiwania kryształów, czy nam starczy, czy może trzeba zrezygnować i oddać jakieś punkty zwycięstwa, albo może którąś tarczę, dobrać sobie same jednostki w taki sposób, że może mieć coś na zasadzie mięso armatnie na straty i jakieś mocniejsze jednostki na defensywę, na atak. Wszystko zależy od nas. Wariantów, możliwości jest naprawdę ogromnie, ogromnie dużo. To jest gra, która dostarczy nam całe miesiące albo i nawet lata wspaniałej zabawy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak często będziemy do niej zasiadać, ale tu jest tyle możliwości, tyle wariantów. Mamy różne rasy. Każda z nich może być wykorzystywana w przeróżny sposób. Budujemy talię w przeróżny sposób. Zasiadamy do gry z różnymi ludźmi w różnych wariantach osobowych. Może być kampania, może być solo, może być... Tu jest tyle opcji, że naprawdę na całe długie miesiące mamy świetną zabawę. Kolejna fajna rzecz, która mnie wręcz zaskoczyła w tej grze, to, że ogromne pudło, mnóstwo plastiku, mnóstwo elementów, mnóstwo żetonów, naprawdę jest tam masa rzeczy. Pomyślałam sobie, Boże, do rozkładania będzie godziny grania, a potem kto to wszystko posprząta? Nie. Niesamowicie fajne w tej grze jest to, że na planszy każda karta, każdy element ma swoje jasno określone i wyznaczone miejsce. Mamy porządek, ład i skład. Super, mi się to bardzo podoba. Karty jednostek układamy sobie w odpowiednich miejscach. Nasza talia ma swoje miejsce, karta sztandaru ma swoje miejsce, nawet kryształy mają swoje miejsce. Jak są zużyte, przesuwamy. Świetnie to funkcjonuje. Pozwala to
ułożyć te wszystkie elementy, przygotować rozgrywkę gotowe. To super działa i okej, to jest gra, która jest duża i rzeczywiście grając w 3-4 osoby potrzeba nam też dużego stołu, ale już w dwójkę nie jest tak źle, bo myślę, że spokojnie można to porównywać do jakichś innych. Lords of Hellas myślę, że zajmuje więcej miejsca. Cyklady zajmują więcej miejsca. Oczywiście, kiedy rozkładamy wariant na multiplayer, tego miejsca potrzeba dużo, ale naprawdę rozłożenie, przygotowanie rozgrywki w cykladach, a przygotowanie rozgrywki w The Age nie ma nawet porównania. Tam zanim ułożymy te wszystkie karty, dodatkowe plansze, wyłożymy te wszystkie elementy. Oczywiście uwielbiam tę grę, mówię o cykladach, natomiast tutaj bardzo miło zaskoczyło mnie to, że przygotowanie gry, mimo mnogości elementów, jest niesamowicie szybkie. I tak samo złożenie. I to jest też wielka przyjemność, bo ta gra jest bardzo szybka. To jest typowy pojedynek, mimo tego, że musimy sporo tego plastiku nawykładać, to wciąż zachowuje swoją dynamikę. Choćby jak w Warhammerze Inwazji, gdzie bardzo szybko przygotowujemy sobie te karty i nasze małe planszetki. Tu też tak jest. Jakoś tak płynnie przeszłam do tego, jak gra wygląda, więc na uwagę zasługuje wypraska. Nieczęsto o tym mówię, bo czasami po prostu nie ma sensu, natomiast tutaj absolutnie należy zwrócić na to uwagę. Mamy tutaj bardzo dużo figurek. Te figurki mają różne elementy, czasami bardzo delikatne, więc istnieje spore ryzyko na to, że się szybko nam zniszczą. I porównam The Age do Lords of Hellas, zresztą tego samego wydawcy, gdzie myślę, że wszyscy posiadacze Lords of Hellas wiedzą dokładnie, z czym musimy się zmierzyć, kiedy tę grę trzeba zapakować z powrotem do pudełka. To jest wyzwanie, żeby w ogóle mogło się zamknąć. Mi się nie zamyka. Tutaj nie ma tego kłopotu. Tutaj każda figurka ma swoje miejsce. Wypraska jest kapitalna, naprawdę zrobiona na super poziomie. Nawet karty tam mają swoje miejsce. Jest miejsce na wszystkie ruchome żetony. W każdej frakcji mamy lidera i to jest taka postać zawsze większa. Czasami ma bardzo takie drobne elementy. Czasem te wszystkie narzędzia do walki to jest bardzo cienki plastik. Nie ma obaw, tu się nic nie stanie, bo wypraska jest tak skonstruowana, tak zaprojektowana i tak zrobiona, że naprawdę bezpieczne są w pełni te nasze elementy i mamy porządek i to jest coś, co bardzo mi się podoba i muszę o tym powiedzieć, więc powiedziałam. No to teraz o figurkach. Mamy 6 frakcji plus 7 jako dodatek, akurat w tym wydaniu. Mamy zawsze takiego jednego większego lidera, mamy później gdzieś tam średnie jednostki i całkiem małe. I w każdej z tych ras to jest zupełnie inna bajka. To jest niesamowite, że graficznie pod względem wykonania wygląda to naprawdę kapitalnie, wygląda to fenomenalnie. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, aż chcę, żeby ktoś do mnie się zgłosił, pomalował mi tą całą kolekcję, bo wtedy to już będę po prostu w 7. niebie planszówkowym. Ale na ziemię zejdźmy. Słuchajcie, jest tych figurek mnóstwo i są one bardzo szczegółowe. Mogę się doczepić do jakichś tam kilku, nawet sobie wyciągnęłam Zombicide i porównałam jakiegoś tam wilka z wilkiem, czy ala wilkiem z The Age. I rzeczywiście w tym porównaniu Zombicide Czarna Plaga wypadło lepiej, bo nie było tam, akurat w przypadku tych 2 porównywalnych figurek, nie było tam widać w Zombicide tych łączeń. Tutaj zdarzają się czasami takie figurki, gdzie te łączenia bardziej widać, ale to już jest bardziej moje czepialstwo. To nie jest jakaś wada, bo to nie jest też jakby cecha charakterystyczna każdej figurki. One są bardzo szczegółowe, szczególnie te figurki liderów, one mi się niesamowicie podobają. Każda jedna, chociaż nie wszystkie rasy jakby stylistycznie są w moim stylu, tak, w moim typie, to każda z nich ma w sobie coś. Każda, oprócz tego, że fabularnie opowiada super historię, to koncentrując się na tym, jak jest wykonana, naprawdę super. Na początku, jak otworzyłam tę grę i zobaczyłam te podstawki, te heksy, albo 2, albo 3, albo 1, albo tam więcej, to myślałam, po co to w ogóle jest? No oczywiście już wiem po co. Mamy dzięki temu świetny mechanizm poruszania się po planszy. To łatwiej tego nie można było zrobić. Natomiast to jest też fajne, że te podstawki są w kolorach, nic nam się tutaj nie pomyli i bardzo mi się podoba jedna rzecz.
a mianowicie, że we frakcjach występują takie jednostki, które są na przykład razy 3, czyli to jest wciąż ta sama jednostka, ale w różnych pozycjach. Do tego takie same pozycje są na ilustracjach kart, czyli różne 3. Czyli na przykład jest rasa, w której mamy takiego jegomościa z tarczą, takiego rycerza, święty rycerz, zdaje się to się nazywa ta figurka, i on występuje w 3 różnych pozycjach i tak samo te 3 różne pozycje są na kartach. To jest jednostka, która ma dokładnie takie same statystyki dla wszystkich tych 3 figurek, ale żeby się nie myliło, ponieważ możemy wykorzystać w jednej rozgrywce wszystkich 3 rycerzy, mamy właśnie 3 różne pozy. Super, że pokuszono się o to. A mojemu współgraczowi spodobała się inna rzecz, na którą też chcę zwrócić uwagę, a mianowicie to, że na kartach mamy dokładnie pokazaną akcję, czyli jeśli jakaś jednostka ma cechę charakterystyczną, że tam, nie wiem, przebija takimi sztyletami swoich wrogów, to dokładnie patrzymy na kartę i to jest. Albo że mamy kartę akcji polegającą na tym, że odrywa się jakiś kawałek tam ostrza od ręki, to dokładnie to jest na tej karcie. To jakby przełożona jest cała akcja na te ilustracje. To są takie smaczki, to są niuanse, które będziemy odkrywać grając w tę grę coraz więcej, ale jest tego sporo i to jest super. Skoro tak sobie mówię o jakości i wspomniałam o tym, że jest kilka takich figurek, gdzie ja widzę te łączenia i troszkę mi to tam przeszkadza, może nie jest to wada, bo tak jak mówię, nie jest to cecha dotycząca każdej figurki, wręcz przeciwnie, to się tam pojawia w kilku tylko. Nawet mam taką kostkę, od której odpadła farba, bo tak była eksploatowana. No, też nie traktuję tego jako wadę, natomiast trochę nie rozumiem, dlaczego 2 plansze, znaczy rozumiem dlaczego, natomiast trochę mi to przeszkadza. W rozgrywce dla 3 czy 4 osób, kiedy łączymy 2 plansze, to są one przesunięte, tak żeby nam się heksy zgadzały, tak żeby nam się te pola zgadzały i to jest trochę takie irytujące. Może też nie jest wada, natomiast oczywiście można się za chwilę do tego przyzwyczaić, ale tak jakoś się prosi, żeby to jednak było równo. Okej, nie jest trudno, trzeba z tym żyć. Jakościowo plansza też jest cięta na ostro i troszkę mamy tam takich delikatnych szczępień, widać po prostu te takie białe elementy papieru, no to się tak doczepię. Natomiast generalnie gra wykonana jakościowo jest naprawdę wspaniale, od instrukcji przez te arkusze frakcji, czyli dla mnie to są karty pomocy, przez wszystkie te zeszyty, przez naklejki, przez mapy do kampanii, figurki, karty, żetony, naprawdę wypraska kapitalna, rewelacyjna jakość wykonania. Bez 2 zdań. W grach Ameritrash klimat to jest rzecz kluczowa i tutaj ta gra ocieka klimatem. My tutaj absolutnie będziemy się czuć jak dowodzący tymi armiami. Będzie widać, będzie czuć bardzo mocno różnicę tych ras, ponieważ one diametralnie się od siebie różnią. Mamy tutaj też cały wątek fabularny, który też mocno nas w ten klimat wprowadza, ale przede wszystkim wizualnie. Patrzymy na te rasy stojące naprzeciw siebie na planszy i to wszystko aż kipi klimatem. No, nie chcę się tutaj rozwodzić, bo to jest wręcz oczywiste, ale klimat super klimat zobrazowany przez całą szatę oprawę graficzną, przez to jak ta gra jest wykonana, zdecydowanie duży atut tej gry. Mechanika była, interakcja była, dynamika była, skalowalność była, klimat, jakość, cena. No to chyba najwyższy czas na podsumowanie, czyli plusy i minusy gry The Age Downfall. Dynamiczna, szybka, pojedynkowa gra, proste zasady, głębia rozgrywki, niesamowicie wciągająca, ma ten magnes, ma to coś. Negatywnej interakcji jest tutaj aż za dużo dla niektórych. Wspaniałe figurki, jakość wykonania świetna, mnóstwo możliwości dla kogoś, kto lubi deck building, kapitalna. Boże, tu jest tyle rzeczy na plus, że mogłabym tak wymieniać i wymieniać. To, co mi przeszkadzało, czyli jakieś tam łączenia widoczne na niektórych figurkach. Trochę nie rozumiem tego przesunięcia. Dobra, rozumiem, ale przeszkadza mi przesunięcie planszy. Największym minusem jest słabsza skalowalność, ta odczuwalna różnica w grze na 3 osoby. Zdecydowanie lepiej sprawdza się według mnie
jako pojedynek na dwójkę, na czwórkę, przy 3 osobach słabiej. Natomiast wszystko to zrekompensowane jest całą długą listą plusów. Klimat, jakość, to ile daje nam ta gra możliwości. Są miesiące wspaniałej rozgrywki. Tutaj wrażeń, emocji przy stole, nad stołem, pod stołem jest naprawdę ogrom i tak jak jest wielkie to pudło, tak samo dużo ta gra nam dostarcza. To jest gra dla osób, które lubią powalczyć, lubią dużo krwi spływającej po planszy, lubią emocje, lubią taktyczne myślenie, lubią uruchomić swoje szare komórki, muszą to zrobić. Lubią być zaskoczeni, lubią zaskakiwać, lubią takie właśnie ameritraszowe, amerykańskie klimaty i ta gra to wszystko daje. Ta gra to nam wszystko dostarcza. Dodatkowo mamy zagwarantowane naprawdę miesiące rozgrywki, jak nie lata. I właśnie dlatego to jest mój nowy król, bo to jest pierwsza gra, która dostaje ode mnie 10. Zasłużone w pełni 10. Ok, moi drodzy, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam bliżej tę grę, pokazać Wam, że polscy twórcy, polskie wydawnictwa też potrafią zrobić fantastyczne gry, które idą w świat i zachwycają wszystkich fanów szybkich, dynamicznych rozgrywek, gier, które też potrafią umysłowo zmęczyć, które wymagają uruchomienia wszystkich szarych komórek, strategicznych, taktycznych, ciężkich pod względem kilogramów, ciężkich pod względem rozgrywki, a łatwych do przyswojenia. Wszystko to ma The Age. Bardzo serdecznie Wam ten tytuł polecam. Bardzo dziękuję jeszcze raz za Waszą uwagę. Odzywajcie się w komentarzach, odwiedzajcie mnie. Widzimy się niedługo. Cześć!